serdecznie w nowym roku, w 21. odcinku podcastu Odgłosy Sztuki. Realizujemy go w formie wideo dzięki uprzejmości firmy Solutio Medica. W studiu dzisiaj goszczę artystkę wizualną Martę Antoniak. Martę zapytam o to, skąd czerpie inspirację, jak powstają jej obiekty oraz jaki ma rytm pracy. Marta tworzy obrazy i obiekty. Jest absolwentką malarstwa Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie także obecnie pracuje. W jej pracach wykorzystuje m.in. obrazy z okresu dzieciństwa oraz kody wizualne popkultury. Skupia się na problemach konsumpcjonizmu i nadprodukcji. Prace Marty znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych i publicznych, m.in. w kolekcji Krakowskiego Bunkra Sztuki, kolekcji sztuki współczesnej mBanku, kolekcji PKO BP czy kolekcji Muzeów Narodowych w Lublinie czy w Gdańsku. Marto, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy. Bardzo mi miło, dziękuję również. Chciałabym Cię na początek zapytać o źródła motywów, które pojawiają się w Twoich pracach. Kiedy i dlaczego w ogóle pojawiła się u Ciebie chęć sięgnięcia do przedstawień i do przedmiotów z dzieciństwa? Wiesz co, no tak jak sobie sięgam pamięcią, to już w liceum w swoich szkicownikach widziałam jakieś pierwsze motywy związane z dzieciństwem, z zabawkami. No, rysowałam jakieś właśnie trocinowe misie i inne rzeczy. No i myślę, że to było troszeczkę powiązane z taką filmową inspiracją, ponieważ w tamtym czasie oglądałam dużo animacji poklatkowych. Szczególnie mnie interesowały filmy braci Kłaj i Jana Szwankmajera, gdzie jakby dużo było właśnie no, zabawek w zasadzie i przedmiotów codziennego użytku, które właśnie zaczynały ożywać. No i tworzył się taki efekt niesamowitości poprzez właśnie ten ruch, czy właśnie jakby takie specyficzne podświetlenia, na przykład zabawek w filmach braci Kłaj. Więc to jakby wydaje mi się taka jakby pierwsza inspiracja. No a później w liceum... A chodziłaś do liceum plastycznego? Nie. Chodziłam do liceum ogólnokształcącego i tam był profil plastyczny, ale no to jakby sprowadzało się do tego, że były 2 godziny plastyki w tygodniu zamiast jednej, nie? Więc generalnie nie myślę, że to jakby no nie miało aż tak dużego przełożenia. No ja jakby dużo też chodziłam na zajęcia no takie dodatkowe i dużo rysowałam w domu, więc myślę, że to bardziej jakby się przyczyniło do takiego artystycznego rozwoju. A na jakich zasadach w ogóle wybierałaś te przedmioty, które, jak rozumiem, przerysowywałaś na początku, tak? Wiesz co, myślę, że tak w liceum, no to raczej to były takie wybory związane może właśnie z jakimiś przedmiotami, do których miałam jakiś taki może sentyment. Może takie, które w jakiś sposób ciekawie dla mnie wyglądały. No a później w zasadzie jak już się dostałam na studia i zaczęłam bardziej jeszcze świadomie jakby myśleć o swoich pracach, no to pamiętam, że duże wrażenie zrobiła na mnie wystawa Roberta Kuśmirowskiego w Bunkrze Sztuki pod tytułem Masyw kolekcjonerski. To był co, początek lat 2000? Wydaje mi się, że to był 2009? Aha. Mogło tak być? 9, 10 może? Coś takiego, nie? Że 2009. No wydaje mi się, że musiałam być wtedy na jakimś może 3. roku studiów. Tak mi się wydaje. No i no to była wystawa, na której no, były pokazywane zbiory rodziny Sosenków, czyli w zasadzie cały parter był zaaranżowany zabawkami i różnymi przedmiotami kolekcjonerskimi. Ich ogromną ilością. Ich ogromną ilością, dlatego ten tytuł pewnie Masyw kolekcjonerski. No i pamiętam, że bardzo duże wrażenie to na mnie zrobiło. No i podobne wrażenie zrobiło na mnie też Muzeum Zabawek w Szwecji, gdzie też pojechałam na studiach i tam szczególnie mnie zainspirowały domki dla lalek. O,
A czemu w ogóle dzieciństwo jako taki okres w życiu jest cały czas dla ciebie ważne? No, wydaje mi się, że to jest coś takiego jak, no, że każde pokolenie ma jakiś taki zbiór swoich własnych motywów, które definiują w jakiś sposób wrażliwość, interpretację świata. I wydaje mi się, że no, to są takie pierwsze doświadczenia, które mamy, które jakby odciskają się w nas głęboko. I no, jakby tak powracając do tych motywów, no to staram się jakoś tak badać ten wpływ, jak to jakby na mnie, jak to na mnie oddziaływało, no i też no, czasami obserwuję reakcje widzów, nie? Jakby... No i też jakby na całe twoje pokolenie, no bo często o tym rozmawiałyśmy, Mhm. że ja się bardzo mocno utożsamiam z tymi pracami. Jestem w stanie odtworzyć te takie dawne pasje związane z tymi no, zabawkami, tak? Z tymi przedmiotami, które tak. gdzieś tam pojedynczymi odnajduję. No ale no dobrze. Mówimy o zabawkach, a co zbierałaś w ogóle jako dziecko? Coś takiego kolekcjonowałaś? No jasne, że tak. No to wiadomo, że no to były to Kinder Niespodzianki, nie? No to tu nie ma wątpliwości. No pamiętam, że też w latach 90., no bo chyba Kinder Niespodzianka się pojawiła w Polsce tak też gdzieś, no wydaje mi się, że to mógł być jakiś 93 rok, coś takiego. Z jakimś pierwszym, nie wiem, chyba nie hipopotamem, ale wydaje mi się, że pierwsze to były chyba żółwie. Taka seria z żółwiami. Nie mam zielonego pojęcia, pamiętam, że bardzo chciałam je mieć, tak? A może tak, żółwie. Chyba żółwie, przynajmniej ja pamiętam żółwie, być może było jeszcze coś wcześniej. No później chyba były krokodyle i hipopotam, tak mi się wydaje. No i pamiętam właśnie to, że no, chodziło się do tego sklepu jarzynowego, nie, czy tam spożywczego, no i trzeba było zważyć te jajka, no bo wiadomo było, że najcięższe prawdopodobnie będzie miało w sobie tą plastikową figurkę. Którą tak wszyscy chcieli mieć. Którą wszyscy chcieli mieć i która w przeciwieństwie do dzisiejszych zabawek z Kinder Niespodzianki była w jednym kawałku i była ręcznie malowana. No i które, no właśnie, zbieraliśmy, kolekcjonowaliśmy. No a przechodząc od tych, no właśnie, takich prywatnych kolekcji, zabawek, czy to, no jakby te zabawki, czy te Kinder Niespodzianki, które zbierałaś, to one zapoczątkowały w ogóle twoje prace odnoszące się do dzieciństwa? Twoje jakby własne zbiory? Tak. To było tak, że kiedy wpadłam na ten pomysł, żeby przetwarzać te właśnie kindery za pomocą temperatury, no to zaczęłam od tych zabawek, które miałam pod ręką, nie? Czyli no niestety to były moje. Nie było ci ich szkoda? No w tamtym momencie nie, no bo miałam raczej takie podejście bardzo badawcze, nie? Do tego, więc byłam ciekawa, co da się z tym zrobić i czy to w ogóle po prostu da radę, nie? Bo nie miałam takiej pewności. No więc na początku właśnie to były te moje pierwsze zbiory. No a później no, one się wykończyły, no i trzeba było znaleźć jakieś nowe źródełko. No i jak to się zmieniało? No, mam takiego zaprzyjaźnionego kolekcjonera z Hamburga. No i on mi pomógł bardzo w dostarczaniu materiału. No bo w Niemczech te kolekcjonowanie zabawek z Kinder Niespodzianek było dużo bardziej rozwinięte niż w Polsce. No i po prostu tam kolekcjonerzy mogli pójść do takich specjalnych sklepów, jeżeli na przykład komuś zabrakło jednej figurki, nie, żeby tam uzupełnić kolekcję, tam na przykład nie 12. musiałaś kupować całego jajka? Nie, tam można było pójść po prostu do takiego sklepu, no, gdzie na przykład były jakieś stare serie, no i na przykład sobie tam dokupić jakąś jedną figurkę. No ale że dzisiaj już czasy się trochę zmieniły, no i te sklepy zaczęły plajtować, no to tam na portalach sprzedażowych pojawiały się takie oferty, że na przykład ktoś wysprzedawał taki sklep i można było po prostu w dużej ilości jakby zakupić no, te kindery, no ale jakby jakie to były dokładnie, no to tam nikt nie podawał, tylko to po prostu
nie wiem, było ileś tam pudeł, nie? No i co w tych pudłach będzie, no to była taka niespodzianka. Czyli kupowało się tą masę, tak? Kupowało się tą masę, no więc ja dostawałam takie wielkie pudła z kinderami, no a później to już jakby trochę jakby przygięliśmy, no bo pewnego razu dostałam całą paletę i to było jakieś 143 kilo, nie? Tego plastiku. A gdzie to przechowywałaś w ogóle? Na początku w piwnicy u znajomych, ale później okazało się to dosyć niepraktyczne, no bo nie miałam tak często do tego dostępu, jakbym chciała. Więc no, w pewnym momencie jakby to się znalazło już u mnie w pracowni. A czy ta masa, ogrom tych rzeczy, czy to w pewnym momencie nie stało się takie przytłaczające, że stwierdziłaś, że już to wszystko ci się zlewa i nie jesteś w stanie odróżnić tych poszczególnych motywów, że masz tego dosyć? Nie miałaś takiego momentu wyczerpania? Wiesz co, może nie kiedy pracowałam, ale ten pierwszy efekt, kiedy no, dostawałam te przedmioty, nie? Czyli na przykład tą paletę, te wszystkie pudła i trzeba było to rozpakować i przejrzeć, no to było chyba najgorsze, jakby posegregowanie tego wszystkiego, no bo to jest tak, że te rzeczy przychodzą zapakowane, no i jakby ja muszę zobaczyć, co jest w środku, że mogę w ogóle wymyślić, co ja chcę z tym zrobić. Więc no muszę to otworzyć, muszę to przejrzeć. No to jest proces. No muszę każdą figurkę po prostu obejrzeć, czy ona jest fajna, czy nie. I do jakiego typu pracy mogłaby się przydać. No więc wtedy miałam jakby taki moment takiego totalnego przytłoczenia tym. No bo czułam, że tego jest za dużo, nie? No ale też jakby już poza jakby samą ilością tych rzeczy, no tak dotarło do mnie, że to jest taka totalna masówka, nie? Że mnie się wydawało, bo ja zaczynam od tych swoich własnych zabawek, które miały jakiś określony dla mnie charakter, osobowość nadaną i to, że nie wiem, one mi towarzyszyły przy jakichś wydarzeniach takich życiowych, że one były takie dla mnie bardzo specyficzne i nagle jakby zalała mnie masa tego plastiku. No i to są jakby no, te same kształty, nie? To nie jest, że każda jest inna, tylko że jest na przykład powtarzalny motyw tamtego hipopotama, nie? No i to było takie otrzeźwiające, nie? W takim sensie, że jakby no ta właśnie indywidualność tego przedmiotu się tak zatraciła. I jakby ten przedmiot się stał taką po prostu, no takim wytworem masowym, nie? Takim produktem po prostu. Czyli jakby troszeczkę jakby został odczarowany z tej właśnie magii, no, którą jakby miał w dzieciństwie. No ale też na przykład takim ciekawym efektem, który też obserwowałam, kiedy na przykład inne osoby oglądały moje prace, no to było to, że jakby no te figurki jakoś no były jakimiś takimi triggerami do jakby wspomnień innych osób, nie? Czyli jakby w tym jednym przedmiocie jakby no są zawarte jakby, nie wiem, te wspomnienia jakieś kolektywne, nie? Też właśnie jakieś epoki. A czy do dzisiaj korzystasz z tych zapasów zgromadzonych przez kolekcjonera, czy musisz pozyskiwać kolejne? Wiesz co, korzystam, ale teraz bardziej mam zajawkę na takie figurki z PRL-u, które nie były Kinder Niespodziankami, ale które były takimi, no, nazywa się bootlegi, czyli to są jakby podróbki. Czyli na przykład mieliśmy takie gumowe też figurki, tylko że one no, były produkowane tutaj w Polsce jakby z odlewów zagranicznych. Czyli po prostu to nie były oryginalne, nie wiem, tam mapety na przykład, nie? Tylko po prostu jakby ktoś w Polsce, nie wiem, sprowadził z Niemiec taką jedną oryginalną figurkę, no i zrobił z nich po prostu nieskończoną ilość odlewów i każda na przykład była pomalowana w inny sposób, nie? No bo nikt się nie trzymał tych oryginalnych kolorów, nie? Czyli na przykład, nie wiem, myszka Miki ma czerwone spodenki, nie? Ale no u nas nie miała, nie?
No i mi się to podobało, nie? Znaczy, no do tej pory mi się to podoba, no i teraz mam taką zajawkę bardziej na te figurki, które są takie brzydkie i które są na przykład źle odlane, widać tam na przykład jakieś niedoskonałości i też widać osobowość tych osób, które je malowały. No i chyba wydaje mi się, że to może być taki zwrot, żeby jakoś odzyskać tą unikatowość jakby tych zabawek, nie? Że one są takie brzydkie i niedoskonałe, no ale przez to mają jakąś taką no, swoją własną osobowość, nie? Są niepowtarzalne. Chciałam Cię też zapytać o ten rytm pracy, o którym wspomniałam na początku, no bo ja wiem, ale moi słuchacze niekoniecznie muszą to wiedzieć, że Ty nie jesteś typem osoby, która lubi wstawać rano i od samego rana pracować. Jaki w ogóle masz ten rytm pracy? Czy dla Ciebie regularność jest ważna? Wiesz co, jest ważna ta regularność, ale no tak jak powiedziałaś, no nie jestem typem takiego rannego ptaszka. I zresztą no też w zasadzie no moja taka sytuacja zawodowa by mi na to do końca nie pozwalała, no bo ja rano mam po prostu zobowiązania na uczelni. I no, kiedy już to ogarnę, no to ten czas, który mi pozostaje do wieczora, no to przeznaczam właśnie na poszukiwania materiałów do pracy, czy na przykład, nie wiem, pójście do sklepu plastycznego i tego typu rzeczy, no a później jakby tak staram się mniej więcej od godziny 17 no już być w pracowni. No Codziennie? No codziennie, no staram się tak codziennie właśnie. No wiadomo, że to nie zawsze jest, że tam jestem, nie wiem, 5 godzin, no ale staram się, żeby to jednak było I takie. pracujesz też nocami? No pracuję tak czasami no do 1 w nocy, do 2, nie? To w zależności od tego, co robię, no bo czasami na przykład mogłabym skończyć wcześniej, ale no ten proces mnie wciągnął, nie? Więc, więc po prostu no trudno mi jest wyjść z tej pracowni. A to, co jest gdzieś tam ważne, co starałam się właśnie opowiadając za pomocą tego krótkiego biogramu gdzieś oddać, że z jednej strony tworzysz obrazy powiem w cudzysłowie, z drugiej strony obiekty. Z wykształcenia jesteś malarką. Jak w ogóle doszło do tej ewolucji medialnej u Ciebie? Wiesz co, no ja chyba zawsze miałam taką tendencję do eksperymentów, to jest jakby jedna rzecz, a druga, no to no, starałam się no, odpowiedzieć sobie na takie bardzo podstawowe pytanie malarstwa, czyli jak na dwuwymiarowej przestrzeni płótna no, pokazać trójwymiarowy świat. I w zasadzie to jest takie najbardziej podstawowe jakby zagadnienie malarstwa, nie? Od początku historii sztuki. Więc ja oczywiście no, mogłabym i nadal to robię, czyli mogę malować jakby za pomocą farb olejnych, za pomocą, jakby tworzyć jakby trójwymiar za pomocą iluzji. No ale też chciałam jakby zobaczyć, czy dam radę w jakiś inny sposób to stworzyć. Tylko że chciałam to zrobić w taki sposób, żeby to było homogeniczne, nie? Czyli żeby struktura obrazu miała taką jednorodną, na tyle, na ile jest to możliwe, strukturę. Czyli na przykład tak jak, nie wiem, no są w historii sztuki takie przykłady, jak na przykład, nie wiem, Kantor, nie? Czy Rauschenberg, nie? Gdzie te przedmioty się pojawiają w obrębie płótna, no ale dla mnie one są jednak ciągle obce, nie? Jakby można rozgraniczyć to, że to jest jakby fizyczny przedmiot, który jest na płótnie. Jakoś przyklejony, no właśnie, nie? Więc no ja chciałam to zrobić w taki sposób bardziej integralny. No i dlatego też no, postanowiłam jakby ten trójwymiarowy przedmiot poddać obróbce na przykład termicznej, żeby on się zaczął rozpływać, nie? Tak jak farba. I na przykład, no nie wiem, no pierwszą taką próbą no to właśnie było roztopienie tego no hipopotama z Kinder Niespodzianki. No i on się rozpłynął, zachował tam jakieś
części jakby charakterystyczne, że tam na przykład, nie wiem, trochę jakaś łapka wystawała, nie? Czy tam oczka były nadal czytelne, nie? Kolory generalnie, ale on już jakby swoją konsystencją bardziej przypominał farbę. I to już mi się zaczęło podobać, nie? Że ten przedmiot jakby nie jest zupełnie doklejony, tylko że on jakby, no, można się pomylić, nie? Można pomyśleć, że to jest po prostu farba. No i ja też tak symulowałam w tych pracach, że na przykład niektóre elementy no, są plastikowe, a inne są po prostu zrobione z farby, są podmalowane, nie? Aha. Więc... No bo to jest też to moje kolejne pytanie o te, no właśnie, eksperymenty formalne, no bo bardzo często, jeśli chodzi o technikę powstawania Twoich prac, ja sama używam tego bardzo wygodnego sformułowania technika własna, pod którą się kryje cała różnorodność i całe bogactwo zabiegów. Jakbyś mogła trochę spróbować tak obrazowo opisać, jak powstają Twoje obiekty? No jest to właśnie dosyć trudne pytanie, ponieważ no, mam tak wiele różnych technik, że tego się tak nie da powiedzieć w jednym zdaniu. No na pewno jakby tak na pewno jakby bardzo charakterystyczne dla mnie jest przetwarzanie za pomocą temperatury, nie? Czyli właśnie ta seria melted, czyli stopionych obrazów, gdzie właśnie no, przetwarzam no, najczęściej jakieś plastikowe obiekty, no, głównie te zabawki, no bo one są trójwymiarowe, nie są figurkami, więc jakby łatwo jest później zauważyć jakby proces tego przedmiotu, który jakby zaczyna być farbą z powrotem, nie? Więc no to jest jakby jedna technika. No, w innej serii prac pod tytułem Stalker, to są takie obrazy zalane żywicą, no i pod warstwą tej żywicy są też jakby zalane farbą akrylową przedmioty, które jakby wyglądają jak stopione, ale tak naprawdę one są też tak, no tak trochę jakby udają to stopienie. Aha. Więc no to jest inna właśnie seria prac. No a w najnowszej serii prac Secrets, no to tworzę takie ramy, które są zrobione z odlewów wykonanych w farbie akrylowej. No i to jest dosyć czasochłonne, bo ja na przykład muszę taki taki odlew przygotować. Czyli na przykład ściągam formę z jakiegoś, nie wiem, gumowego misia, tam na przykład z jego tam pyszczka no i po prostu no, tworzę taki odlew, no i ta rama składa się z wielu takich różnych odlewów, nie? Czyli no, jest to dosyć żmudny proces, no bo każdy ten odlew muszę sama zrobić. Czasami też posiłkuję się takimi formami silikonowymi, które można kupić na przykład w Carrefourze albo w Rossmanie. Takimi do pieczenia, tak? Takimi do pieczenia, dokładnie. Takimi do zrobienia mafinek czy tam innych rzeczy, no bo to mi się też jakoś tak podoba, że ta farba akrylowa tak może zaimitować właśnie jakąś czekoladę, nie? Czy takie wypieki, nie? Że ten mój proces jest właśnie podobny do takiego gotowania, do robienia ciast. To żeśmy też o tym sobie wczoraj rozmawiały a propos tego pieczenia ciasta, że to, co gdzieś tam jest dla mnie też ciekawe, jak odwiedzałam Cię w pracowni, to, że jest bardzo duża grupa prac, jak rozumiem, te zalewane żywicą, które powstają w poziomie, mimo iż potem funkcjonują jako obiekty Dokładnie. na ścianie. No, jakby to jest ten ciekawy zabieg odwrócenia, że no mamy jakiś taki obiekt, powiedzmy, malarski w tym specyficznym sensie, no bo tak jak mówiłaś, to są te obiekty, które zalewasz żywicą. Jakie jeszcze powstają, a może są takie, które tworzysz normalnie w pionie, jak obrazy? Wiesz co, wydaje mi się, że większość prac w pewnym momencie musi leżeć u mnie jednak, że one powstają jakby często w jakimś momencie w pozycji pionowej, ale
i tak prędzej czy później będę je musiała położyć, żeby tam na przykład zalać je żywicą albo nie wiem, albo będą musiały wyschnąć, bo są zalane farbą, nie? Żeby ta farba na przykład nie ściekła, nie? W dół. Więc no, moja praca no, też opiera się na takim przewidywaniu efektów, nie? Że jakby i na takim doświadczeniu, że ja na przykład już przez lata się nauczyłam, co mogę zrobić, co jest realne, jakie na przykład połączenia materiałów są dobre, a jakie na przykład niedobre, co na przykład popęka, a co wytrzyma, nie? Więc jakby no to wszystko wynika po prostu no, z lat pracy nad tym. I jak rozumiem, no, pewne procesy Cię też zaskakiwały, to znaczy to było takie dosłowne odkrywanie tych technik, tak? Tak, tak, no dokładnie, że w zasadzie no to są takie autorskie, jakby wymyślone przeze mnie połączenia, więc no ja miałam z tego fan, nie? Że po prostu nie wiem czegoś, ale mogę się nauczyć, mogę spróbować i jakby ten efekt jest no, za pierwszym razem nieprzewidywalny, ale kiedy jakby mi się spodoba, no to mogę go zacząć używać na przykład w kolejnych realizacjach, nie? A jeżeli znowu wrócę do tych obiektów, które kojarzą mi się z ciastem, z galaretką, no bo ja rozumiem, one też wymagają takiego dłuższego schnięcia, tak? Jak zalejesz je żywicą, czy to jest taki szybki proces? Nie, wiesz co, on jest wielowarstwowy, bo ja używam takiej żywicy, która jakby ma no taki, no ona schnie jakby najkrócej 24 godziny, ale też nie można jej wylać za jednym razem bardzo dużo, więc ja też jakby stosuję jakby wiele warstw, nie? I wiele różnych kolorów, dlatego też jakby te obrazy mają taką głębię też kolorystyczną, nie? Że to nie jest na przykład jedna warstwa żywicy zabarwiona jakimś kolorem, nie? Tylko to jest też jakby na zasadzie takiego malowania laserunkami, nie? Że tam jest kilka warstw po prostu w tym. To, co jest dla mnie też zaskakujące za każdym razem, to jest to, że fotografia sobie nie do końca radzi niestety z Twoimi pracami. I w tej epoce, gdzie social media są tak ważne i to, żeby pokazywać także swoje prace, między innymi chociażby na Instagramie, jak sobie z tym radzisz? No, jest to dosyć problematyczne, no bo na przykład no, bardzo dużo moich prac jest pokryta takimi błyszczącymi kryształkami albo brokatem, no i no, tutaj nie ma szans, no po prostu fotografia tego nie pokaże. Nawet jeżeli tam zrobię, nie wiem, zdjęcia pod różnymi kątami, no to i tak nie będzie tego skrzenia, które jest możliwe do zobaczenia po prostu będąc przy tym obrazie, na przykład chodząc wokół niego, nie? Więc mogę na przykład ewentualnie stworzyć filmik, gdzie to trochę widać, ale jednak no jest to jakiś rodzaj symulacji, no bo ten obraz tak naprawdę reaguje na widza, nie? No bo to widz musi wokół niego chodzić, żeby go widzieć w określony sposób, nie? Że on po prostu mruga do widza. Mruga, no i to też jest to zadanie polegające na odnajdywaniu tych poszczególnych fragmentów i tej złożoności. Bo powiedziałyśmy sobie trochę o tym zagadnieniu nadprodukcji, tej takiej potrzebie posiadania przedmiotów, zabawek, przedmiotów służących przyjemności. A powiedz tak, na jakie zagadnienia Ty chciałabyś zwrócić uwagę w swojej sztuce? Wiesz co, no to na pewno ta nadprodukcja, no i to, co już w sumie mówiłam na początku, że gdzieś po prostu zależy mi, żeby z jednej strony pokazać masowość tych przedmiotów, a z drugiej strony ich taką indywidualność, jakoś je ujednostkowić, nie? Więc na pewno te dwie rzeczy. Do tego trochę jakby ostatnio też interesuje mnie takie migrowanie motywów w popkulturze, czyli odkrywanie tego, że na przykład jakaś figurka z Ameryki przywędrowała do nas w czasach PRL-u. Ktoś ją właśnie jakoś no, zduplikował. No i już na przykład nie jest figurką z gumy, którą była oryginalnie, tylko jest ceramiką.
u nas, postawioną na telewizorze, nie? Więc na przykład właśnie takie migrowanie motywów. Oczywiście to nie jest jakby tylko jakby typowe dla nas tutaj w Polsce, bo to się jakby zdarzało w różnych krajach, nie? Ale no, na przykład bardzo lubię to odkrywać, czyli że na przykład wynajduję takiego misia gdzieś tam na, powiedzmy, portalu sprzedażowym i no i widzę, że jakby no ten oryginał pochodzi właśnie z, nie wiem, z firmy w Stanach Arrow, nie? Tam z lat na przykład, nie wiem, 50. czy 60., nie? No tutaj się kryje wiele historii. Marto, dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Życzę Ci tej nieustającej ciekawości, żeby ona Ci cały czas towarzyszyła, tych zaskoczeń, no i wielu nowych odkryć. Dziękuję bardzo.